Dzień dobry wszystkim, Waldek, kanał Photomix. Dzisiaj jak co poniedziałek zapraszam Was na kolejną lekcję dotyczącą edycji zdjęć. Dzisiaj właściwie nie będziemy się zajmowali ani usuwaniem pryszczy, ani zmarszczek, ani czegoś dodawaniem, ani odejmowaniem, a zobaczycie proste metody na stworzenie bardzo efektownych napisów. Na pewno w swoich projektach używacie takich sztuczek, które pomagają Wam i Waszym zdjęciom wybić się, ponieważ takie napisy są naprawdę świetnie wyglądające, jeżeli chodzi o takie upiększenie własnego portfolio przy pokazywaniu zdjęć na jakichś prezentacjach i czymkolwiek podobnym. Dlatego naprawdę zachęcam do obejrzenia. Będę starał się zrobić to jako część pierwszą i dam 2 przykłady efektów takich napisów i w późniejszym czasie, co jakiś czas myślę, że wrzucę też takie właśnie po 2 efekty szybkich, do zrobienia właściwie szybkich napisów, a naprawdę bardzo fajnie wyglądających i efektownych. Dlatego obejrzyj to do końca. Jeśli będziesz chciał to stosować, to właśnie tutaj będzie cała sekcja poświęcona napisom w Photoshopie. Zresztą jest cała lista, która tyczy się właśnie tworzenia napisów, tworzenia różnych efektów. Zachęcam do obejrzenia. Można tam skorzystać z wielu ciekawych porad, które już nagrałem. A wrzucę jeszcze na pewno dużo więcej, ponieważ myślę, że co niektórych to już znudziły te zmiany kolorystyczne i usuwanie w różny sposób zmarszczek i tym podobnych rzeczy, przyciemnień i zaciemnień. Dlatego zachęcam naprawdę do obejrzenia. Wiele się można nauczyć i wiele wynieść z takich krótkich szkoleń właśnie dotyczących samej edycji czcionki, bo jest to troszeczkę po macoszemu, tak, nie wiem czemu, ale przez użytkowników odbierane, jeżeli chodzi o Photoshopa, bardziej właśnie skupiają się na edycji samych zdjęć, a nie właśnie na tworzeniu takich śmiesznych efektów, śmiesznych, fajnych. Wskakujemy do Photoshopa i już Wam pokazuję. Oczywiście przed tym samym wskoczeniem to nie zapomnijcie, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zasubskrybować kanał, wcisnąć dzwoneczek i będziecie powiadamiani o wszystkich filmach, które wypuszczam na swoim kanale. A teraz już pokazuję, jak zrobić 2 bardzo fajne efekty do napisów. Zapraszam. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Pierwszym efektem będzie wtapianie tekstu w obraz. I aby wtopić to w cokolwiek, musimy wpierw wyciągnąć pewne elementy z obrazu, czyli w tym wypadku sylwetkę, za którą i przed którą zaraz zobaczycie, stworzymy napis, który będzie ładnie tutaj się wpasowywał. Czyli wybieramy najprostsze narzędzie zaznaczania, następnie zaznacz temat. Jak widzicie, mamy już zaznaczoną sylwetkę. Możemy to jeszcze dopracować poprzez wciśnięcie zaznacz i maskuj. Przeniosło nas już tutaj do pluginu zaznacz i maskuj i tutaj możemy sobie tu powiększyć i poprawić elementy przy włosach. Mamy pędzel poprawiania krawędzi i nim właśnie możemy tutaj albo, jak widzicie, z plusem dodać, albo z minusem ująć. Możemy też zaznaczyć, żeby nam tutaj poprawił włosy, więc sam jeszcze swoim algorytmem tutaj coś pokombinuję i możemy jeszcze dekontaminację kolorów zaznaczyć i przy wyjściu, żeby to było na nowej warstwie z nową maską warstwy. Klikamy OK. Jak widzicie, mamy już wyselekcjonowaną postać z całego obrazu. Tutaj troszeczkę jest nie tak, więc możemy jeszcze kliknąć na maskę warstwy,
wziąć pędzel, w tym wypadku kolor biały i tutaj jeszcze to zamalować, żeby efekt był jeszcze lepszy. I mamy teraz tą postać. Jeżeli już wydzieliliśmy dany element z obrazu, możemy wstawić tekst. Tekst wstawiamy poprzez przejście do paska narzędzi i tutaj wybieramy narzędzie tekstowe. Klikamy na naszym zdjęciu. Jak widzicie, pojawił się standardowy napis, który wpisuje się w każdym kliknięciu nowego tekstu i w tej chwili możemy to sobie zamienić na nasz własny. Jeśli to już mamy zrobione, można ustawić odpowiednio i zwiększyć ten nasz napis w zależności od tego, jaki chcemy ten końcowy efekt uzyskać. Jak widzicie, mamy tutaj wstawiony go na środku i będę chciał, żeby był właśnie za sylwetką i tylko kontury były na sylwetce. Czyli jak to zrobić? W tej chwili, jak już mamy to zrobione, możemy skopiować naszą warstwę z napisem, czyli Ctrl+J dla systemów Windowsa, Command+J dla systemów macowskich. Mamy te nasze dwie warstwy już oddzielnie. Teraz należałoby je połączyć. Łączymy je poprzez zaznaczenie na początku, czyli jeżeli jesteśmy na górnej lub na dolnej warstwie, wciskamy klawisz Shift i tą drugą klikamy. Jak widzicie, dwie się zaznaczyły, prawy klawisz myszy i mamy coś takiego jak połącz warstwy. Dostaliśmy taką ikonkę nieskończoności, a jednocześnie łączenia tych dwóch warstw i pod koniec samego efektu pokażę Wam, na czym to polega, bo w tej chwili by było długo tłumaczenia, a wygląda to bardzo prosto. I teraz bierzemy dolną warstwę, przenosimy pod naszą wydzieloną postać, czyli górną zostawiamy jak jest skopiowaną, dolna jest, jak widzicie, pod wydzieloną postacią. Na górnej warstwie przechodzę tutaj do opcji mieszania, włączam je i krycie i wypełnienie daje na 0. Jak widzicie, całe krycie tej warstwy zostało wyłączone, czyli nie ma krycia, nic nie widać, ale aby był ten kontur, należy po prostu kliknąć na obrys. Jak widzicie, pojawia się obrys. Tutaj możemy ustawić w wielkości, jakiej grubości ma być ten obrys. Jak widzicie, w pozycji, czy ma być na zewnątrz, wewnątrz, czy wycentrowany w środku. Ja chcę, żeby był wewnątrz i oczywiście mamy kolor. Kolor możemy tutaj sobie ustawić, jeżeli klikniecie, paleta się pojawia i w każdym momencie można sobie dostosować ten kolor, jak widzicie, do samego swojego zdjęcia, w zależności od tego, gdzie to będzie. Tutaj widać się on bardzo mocno zlewa, ale tego betonu kolor mile to uwypukla. Klikamy OK, OK i mamy wszystko zrobione. I teraz Wam pokażę, na czym polega to łączenie warstw, czyli w tej chwili, jak jesteśmy na tej głównej warstwie i chcę ją przenieść gdziekolwiek, jak widzicie, przenosi się wszystko wraz z całym efektem, który robimy. Chciałbym zmienić wielkość napisu, także to wszystko się od razu zmienia i widzimy to na żywo. Możemy sobie to dostosować do swoich potrzeb. Drugim przykładem będzie napis, który nie będzie wymagał od nas żadnego zdjęcia, dlatego jak widzicie, jest pusta przestrzeń. Zrobicie ją sobie wedle własnych potrzeb. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, cały efekt jest identyczny, bez względu właśnie jakie ustawienia tutaj
zrobicie. I to, co chcę na początku zrobić, to oczywiście, żeby lepiej uwypuklić cały napis, to stworzyć tło, a tło najlepiej jest stworzyć przez gradient, czyli przechodzimy do paska narzędzi, do gradientów. Na górze pojawia się listwa, która ma w sobie wszelkie właściwości tego narzędzia i tutaj możemy sobie właśnie klikając, tak jak widzicie, z tego jasno-niebieskiego w granatowy wybrać gradient, jaki będziemy chcieli, aby był naszym tłem. Ja wybrałem tutaj ze standardowych niebieskich, już nie pamiętam, który to był, ale któryś z tych wybrałem, także możecie sobie pokombinować. Wybrałem gradient kołowy, nie liniowy, tylko kołowy i zaznaczam mniej więcej środek dokumentu i przesuwam gradient na zewnątrz. Jak widzicie, stworzyło ładne kółeczko i to wszystko jest zrobione. Teraz, żeby dalej edytować tą jedną warstwę, musimy ją zmienić na obiekt inteligentny, bo inaczej będziemy musieli tworzyć nowe warstwy. Także klikam prawym klawiszem tutaj obok napisów i mamy Convert to Smart Object. Automatycznie, jak widzicie, warstwa z gradientem samym zmieniła się w warstwę obiektu inteligentnego. I następnie, żeby jeszcze dopieścić troszeczkę ten wygląd, możemy dodać szum, czyli przechodzimy do menu filtr, wybieramy szum i dodaj szum. Tutaj ustawiamy wartość na 10. Jeżeli chodzi o rozmycie, to jednolite. Zafajkowujemy opcję monochromatyczny, klikamy OK i mamy już nasz szum gotowy. Jeżeli chcecie mniejszy, to tam oczywiście można te elementy pozmieniać. I teraz przechodzimy do sedna sprawy, czyli do naszego napisu. Narzędzie właśnie napisu, klikamy, jak widzicie standardowo nam się zrobiło, zmieniamy to na swoje, możemy to zatwierdzić, narzędzie Move Tool, przeniesiemy gdzieś, zmienimy jego wielkość, źle złapałem, proszę bardzo, możemy, tu już nie będę kombinował czcionkami, po prostu można sobie to rozsunąć na jedno wychodzi i jeżeli to mamy i chcielibyśmy to zcentrować z całym dokumentem, to jak widzicie mamy aktywną warstwę z napisem, teraz wciskamy Shift lub Ctrl, bo tylko będziemy zaznaczać jedną warstwę, a zaznaczamy jeszcze nasz gradient i mając aktywne narzędzie Move Tool, jak zauważycie, może ja to odznaczę, patrzcie się tutaj na ten pasek wspomagania narzędzia Move Tool. Jeżeli jest jedna warstwa odznaczona, to nie mamy aktywnych tych właśnie elementów do automatycznego centrowania. I teraz zaznaczę warstwę z gradientem. Jak zauważycie, one już się rozjaśniły, czyli są już aktywne i możemy w pionie, w poziomie wyśrodkować sobie napis i dostosować do dokumentu. To taki, jeżeli ktoś nie wiedział, jak to szybko zrobić. Następnie klikamy na nasz napis i tworzymy jego kopię. Jak mamy kopię, to możemy przejść do naszego dolnego napisu. Będąc na nim, z samego dołu chodzi mi o opcję mieszania. I tutaj wchodzimy w opcję mieszania i jest taka opcja jak nałożenie koloru. Zaznaczamy ją i aktywujemy. Tutaj, jak widzicie, jest to warstwa druga, czyli napis pod spodem będzie wypełniony tym kolorem, który tutaj jest. Na początku proponuję czarny. Jeżeli nie macie czarnego, to po prostu klikacie w te okienko z kolorem. Pojawia się standardowo okno kolorów. Wybieramy czarny, OK. I tak jak powiedziałem, jeżeli wyłączymy górny, to dolny mamy czarny i to będzie nasz efekt. Z tego właśnie stworzymy efekt naszego napisu, przepraszam. Następnie zmieniamy tą naszą warstwę z tym napisem na obiekt inteligentny, czyli klikamy prawym klawiszem myszy, konwertujemy do obiektu inteligentnego. Nic się nam nie popsuło, wszystko zostało. I teraz przechodzimy do menu filtr.
wybieramy galerię filtrów i tutaj wybieramy rozmycie ścieżki. Jak widzicie, od razu już coś nam się tutaj stworzyło i pierwszą podstawową rzeczą jest odznaczanie rozmycia na środku, czyli odznaczamy tą fajeczkę, już od razu widać, jak to się zmienia w czasie rzeczywistym. I teraz mamy taką strzałeczkę, z której możemy, jak widzicie, zrobić efekt, jak ten nasz ruch cienia ma przebiegać. Także może zostawimy to w taki sposób i możemy jeszcze to dopracować szybkością. Jak widzicie, możemy tutaj speeda dać dla naszego cienia. Może troszeczkę aż za dużo tutaj tego speeda dałem. A tu jest zwęż, czyli jeszcze zmieniamy ten cały efekcik i na końcu mamy ostatni szybkość na końcu. Szybkość na końcu. No właśnie, na końcu będzie szybkość na końcu. I tutaj, jak widzicie, jest rozmywana sama końcówka tego efektu. Naprawdę ciekawie to wygląda i robimy OK. I jak widzicie, mamy nasz efekt naprawdę fajny i już jest gotowy. I tak jak powiedziałem, jeżeli chcielibyśmy tutaj to kolorystycznie pozmieniać, to wchodzimy do opcji mieszania i tak samo wybieramy ten kolor tła. I jak widzicie, wybierając cokolwiek, zmienia nam się ten nasz cień ruchu, cień prędkości ruchu. Jak zwał, tak zwał. I możemy sobie dostosować w zależności od potrzeb i od wszystkiego, co nam trzeba. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że powiększyłem Wasze horyzonty właśnie jeśli chodzi o wiadomości dotyczące edycji samych napisów, czcionek i tym podobnych rzeczy. Jak można zrobić coś, co wygląda naprawdę bardzo efektownie, tak jak na przykład ten napis za postacią i jest przed postacią i de facto jest tu i tu i można go przestawiać w każde miejsce, możliwe miejsce. Tak samo jak ten cień, który jest inny niż standardowy, który dajemy po prostu w ustawieniach warstw i tylko tam możemy go zrobić. Także tutaj, jak widzicie, można to niesamowicie jeszcze sobie zedytować, żeby ten cień był jeszcze fajniejszy, jeszcze lepszy, jeszcze bardziej efektowny. Dziękuję za obejrzenie. Oczywiście łapka w górę, jak się Wam ten film podobał i napiszcie, czy jeszcze interesują Was więcej takich właśnie przykładów, jeżeli chodzi o edycję napisów. Dziękuję zatem jeszcze raz za obejrzenie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek w kolejny poniedziałek. Cześć!